Siemka, ja jestem Odacho i podejrzewam, że większość z was, która na początku obejrzy ten film, to są moi stali widzowie, którzy oglądali moje omówienia, analizy odcinków Dragon Ball Daima, ale tak się składa, że po zakończeniu tak wyczekiwanej przez wielu serii byłoby głupio nie nagrać takiego podsumowania, nie tylko tyczącego się finału, co robiliśmy ostatnio, ale ogólnie całej serii. Prawdopodobnie w tytule będzie słowo recenzja, aczkolwiek ja za żadnego recenzenta się nie uważam, więc można to nazwać taką pseudorecenzją albo po prostu podsumowaniem myśli w zwięzłej formie, tak żeby osoby, które trafią tutaj za jakiś czas, bo podejrzewam, że za jakiś czas ten film będzie zyskiwał wyświetlenia od osób, które jeszcze być może nie kojarzą Dragon Balla, albo może nie oglądały tej serii i co za tym idzie, ten film w jakimś stopniu może wpłynąć na to, że te osoby albo obejrzą Dragon Balla Daima, albo się od niego odbiją, albo po prostu zniechęcę ich do tego. Tak czy siak, jeśli zastanawiacie się, czy dzisiaj będę mówił o rzeczach tyczących się jakichś kluczowych momentów w fabule, to mam zamiar zrobić to w drugiej części filmu, więc pierwsza część tego filmu nie będzie zawierała żadnych rzeczy, które mogłyby wam popsuć zabawę, o ile jeszcze faktycznie nie wiecie nic na temat tej serii, ale myślę tutaj przyszłościowo raczej w kontekście osób, które jakimś cudem faktycznie jeszcze nic nie wiedzą na temat tej serii albo nie znają kluczowych wydarzeń. Także jeśli chodzi o moment w filmie, w którym będę bardziej szczegółowo mówił o tym, co mi się podobało, a co mnie gryzło, będzie zaznaczony na pasku przewijania, także będziecie przed tym ostrzeżeni. Ale przechodząc do mięsa tego filmu. Myślę, że wasza finałowa ocena serii będzie zależeć od wstępnych oczekiwań. Seria miała premierę w trakcie świętowania 40-lecia Dragon Balla. Fani od lat czekali na cotygodniowe anime. Docierały do nas strzępki informacji o niesamowitych animatorach zaangażowanych w pracę nad serią. Mówiono o tym, jak bardzo Akira Toriyama bierze udział w tworzeniu fabuły i projektowaniu postaci, więc nawet pomimo wstępnych, dość chłodnych reakcji społeczności na motyw zamiany bohaterów w dzieci, oczekiwania były stosunkowo wysokie. Seria miała powstawać od lat, mieć około 20 odcinków, historia miała nas umieścić w owianym od lat tajemnicą Królestwie Demonów, a historia została umiejscowiona na osi czasu po walce z Majin Buu, a przed spotkaniem Birusa. Więc dodatkowo pojawił się potencjał na odkurzenie takich form jak Super Saiyanin 2 czy Super Saiyanin 3, które w nowszych produkcjach są praktycznie zapomniane. Wysokie oczekiwania podtrzymał pierwszy odcinek, który wyglądał rewelacyjnie, a dodatkowo seria wyznaczyła sobie całkiem odważny ton, jeśli chodzi o rozbudowę Dragon Ballowego lora, czyli świata i jego historii. Jednakże od początku największym minusem była postać Gomy, który nie budził ani szacunku, ani sympatii, a jakieś nieudolne próby przedstawienia go jako postaci gagowej kompletnie nie współgrały z jego rolą potencjalnego głównego antagonisty. Aczkolwiek Goma otoczył się bohaterami o znacznie większym potencjale fabularnym niż on sam. Degesu i Arinsu od początku budzili nadzieję, że wprowadzą do historii sporo świeżości, nie tylko pod kątem stworzenia potencjalnej dodatkowej strony tego konfliktu, która wzbogaciłaby jedynie walkę o tron królestwa i smoczy kule, ale również byli oni ciekawi ze względu na ich pochodzenie, przeszłość i powiązania z resztą bohaterów. Wrócę trochę do początku, do kwestii indywidualnego nastawienia. Ja przed serią miałem wysokie oczekiwania i się zawiodłem. Nie na każdej płaszczyźnie, bo wizualnie ta seria to jest prawdopodobnie najlepiej zanimowana i przede wszystkim zanimowana najbardziej konsekwentnie seria z wielką rzeszą wspaniałych artystów, aczkolwiek na początku spodziewałem się, że ta seria dowiezie również pod kątem skutecznej i ciekawej rozbudowy świata, co pozwoli nam inaczej spojrzeć na historię obecną w Dragon Ballu Super, hierarchię bogów, historię uniwersum, pochodzenie niektórych postaci i mimo tego, że Daima wprowadziła kilka elementów, które na pierwszy rzut oka wywracają świat do góry nogami, to po dłuższej chwili widać, że to tak naprawdę nic nie znaczy, bo autorzy nic z tymi informacjami dalej nie robią i co najważniejsze, bez żadnych skrupułów wprowadzają elementy akcji, które tworzą tak duże dziury fabularne w kontekście innych serii, że po prostu bardzo trudno je załatać. Jeśli chcecie oglądać Dragon Ball Daima z myślą o tym, że wszystko musi być wyjaśnione, bo na przykład w Dragon Ballu Super było tak, tak i tak, darujcie sobie. Nie róbcie sobie tej krzywdy. Ale jeśli chcielibyście oglądać Dragon Ball Daima z taką myślą, jakbyście na przykład oglądali Dragon Balla GT, czyli luźna historia poboczna, która nie ma większego wpływu na to jedno kontinuum, jakkolwiek mielibyśmy je określić, to myślę, że automatycznie przez takie nastawienie z waszych barków, czy z waszego serca, czy z waszej głowy spadnie wielki kamień, który by wam po prostu ciążył, gdybyście mieli jakieś oczekiwania tyczące się tego niesławnego kanonu. Problem polega na tym, że my nawet nie wiemy, z jaką myślą ta seria była tworzona, bo twórcy nie brudzą sobie rąk jakimiś kanonami czy niekanonami. Ja wam nie sugeruję, jaka jest jedna i najprawdziwsza prawda. Ja wam po prostu sugeruję, jakie nastawienie moglibyście obrać,
żeby wam się lepiej tę serię oglądało. Wracając do fabuły, ta seria łączy wiele elementów z innych dzieł Dragon Ballowych i też innych dzieł Akiry Toriyamy. Często widać nawiązania, momentami bym powiedział ostrzej, czyli zżynki. Nie tyle co zapożyczone, to zerżnięte elementy fabuły, czy pomysły na postacie, które dla jednego będą fajnym nawiązaniem, dla drugiego będą totalnym brakiem kreatywności. Designy postaci w większości są bardzo proste i mało innowacyjne, co dla ostatnich lat twórczości Toriyamy było znamienne. Rzecz jasna, takie postacie jak Glorio, Degesu, Arinsu czy Pansy jakkolwiek się bronią, ale w dalszej części fabuły co rusz napotykamy na albo totalne abominacje, albo jakieś obłe kluchy z 2 dziurami na twarzy udającymi nos, albo powielanie tego samego schematu razy 1000. Czytaj żandarmeria. I z jednej strony taki dajmowy apologeta mógłby na przykład wysnuć argument, że w sumie jest to seria świętująca 40-lecie Dragon Balla, więc wiadomo, że seria, która powstała w ramach świętowania istnienia całego uniwersum, nie tylko jednej serii, może celowo nawiązywać, robić takie właśnie ukłony w stronę starszych serii, żeby oddać im cześć, ale problem polega na tym, że wtedy wychodzi Akio Iyoku w wywiadzie i mówi, że to nie było tak, że Dragon Ball Daima było tworzone na potrzeby 40-lecia Dragon Balla, z okazji 40-lecia Dragon Balla, jako seria świętująca 40-lecie Dragon Balla. Nie, to wyszło przypadkiem. Ta seria powstawała 6 lat temu, zaczęła być tworzona 6 lat temu, miała premierę w 2024 roku i akurat się tak to zbiegło. I dodatkowo patrząc na Toriyamę, który autentycznie garściami czerpał z pisanego kilka lat temu drugiego sezonu Sandland, zresztą do pierwszego też widać nawiązania, pojawia się poważny zarzut, czy autorowi się jeszcze chciało, czy miał w sobie tę pasję, parę, kreatywność, żeby stworzyć coś świeżego. Iyoku mówił, że Daima to seria dla najmłodszych i też dla widzów, którzy nie znają jeszcze Dragon Balla. I widziałem sporo komentarzy mówiących, że oglądaliście tę serię z dziećmi, które bardzo dobrze się bawiły. Naprawdę mnie to cieszy, bo moim zdaniem jakby w gruncie rzeczy to jest chyba najważniejsze, żeby ktoś się po prostu dobrze bawił, bo jest to seria tworzona dla rozrywki, ale ja uważam, że to nie jest tak, że jeśli seria jest tworzona dla dzieci, to musi być automatycznie na niższym poziomie. Mogę docenić to, że najmłodsza widownia się bawiła dobrze, ale z drugiej strony chciałbym też obiektywnie wytknąć jakieś dziury fabularne, rzeczy, które mogły się pojawić, a się nie pojawiły, albo się pojawiały, mimo tego, że nie musiały się pojawiać. Nawiązując do rzeczy, które mogłyby się w tej serii znaleźć, a ich po prostu zabrakło, to przytoczę jeszcze drugie imię, fanowsko przynajmniej przeze mnie nadane tej serii, bo drugim imieniem serii Dragon Ball Daima jest po prostu zmarnowany potencjał. To są 2 słowa, to powiedzmy, że to jest takie dwuczłonowe imię. Seria jest aż przerażająco mistrzowska w marnowaniu dogodnych sytuacji na wprowadzenie lepszych rozwiązań. Nierzadko prostych, oczywistych można byłoby rzec. Rozwiązań, które zapewniłyby pozytywny twist, odświeżenie historii, wykorzystanie drugoplanowych postaci, dopięcie rozpoczętych wątków, czy nawet chodzi o zwyczajne użycie techniki, która wiemy, że jest możliwa do użycia, bo postać już jej raz w serii używała, która wiemy, że naszym bohaterom by pomogła, ale z jakiegoś powodu nasi po prostu tego nie robią. Kolejnym problemem jest nierówne tempo odcinków i tę rzecz można zauważyć dopiero za jakiś czas, jak się obejrzy 6, 7, 8, 9, 12 odcinków. Bo tempo początkowo chwaliłem. Seria zdawała się iść równo, stanowczo do przodu, systematycznie odkrywając nam świat kawałek po kawałku, jednocześnie budując napięcie chociażby w kontekście pierwszej transformacji w Super Saiyanina, nadchodzących walk z przeciwnikami, czy kroków jakichś podejmowanych przez antagonistów w ramach ich niecnych planów. Ale odcinki dobre nagle zaczęły przeplatać się z odcinkami bezsensownymi. Wątki istotne z wątkami marnującymi czas. Odcinki reżyserowane w sposób miły dla oka, z odcinkami, w których niektóre sceny po prostu marszczyły moje czoło. Momentami wyglądało to tak, jakby seria była na siłę przedłużana. Albo jakbyśmy mieli dosłownie odcinki, albo sceny filerowe, które nie mają wpływu na główny wątek, bo te fragmenty serii nie budowały nawet świata w istotny sposób. Niekiedy mieliśmy do czynienia z takimi tanimi zapychaczami, byleby dobić do 23 minut i 50 sekund odcinka. Co też widać poprzez początkową wstawkę, która czasem przed odcinkiem się pojawiała, czasem się pojawiała w wersji skróconej, czasami w ogóle jej nie było. Nie bolałoby to tak bardzo, gdybyśmy mieli do czynienia z serią mającą więcej odcinków, z serią wychodzącą na bieżąco. Przecież animowanie Daimy skończyło się miesiące przed premierą. Dodatkowo okazało się jeszcze ostatnio, że rozpoczęcie animowania miało miejsce w momencie, w którym fabuła nawet nie była dokończona, co w kontekście projektu, który powstawał już 6 lat temu, jest informacją szokującą. Jak duży wpływ miało to na ostateczny wygląd serii?
Nie wiem i prawdopodobnie się tego nie dowiemy, chociaż przyznaję, że jest to informacja, którą chętnie bym poznał. Tak więc jeśli nie straszne wam rzeczy, o których wspomniałem i chcecie się po prostu na luzie pobawić, oglądając nowego Dragon Balla, śmiało. Myślę, że każdy z was znajdzie w tej serii coś dla siebie, bo ta seria jest przepełniona momentami naprawdę mocnym i świetnym humorem. Są tam postacie, które polubicie, są walki, które będą wam się podobać, są sceny, które będą was zaskakiwać, ale jeśli chcecie się przejmować takimi niuansami jak sprawy kanonu, ciągłości uniwersum, powiązaniami z Dragon Ballem Super, drobnostkami fabularnymi, które można byłoby traktować jak dziury, albo w ogóle jakimiś niedopowiedzeniami, to ta seria raczej was w pełni nie usatysfakcjonuje, bo po prostu te sceny mogą wymęczyć, ale z drugiej strony podejrzewam, że obejrzenie całości serii naraz, bez czekania tydzień na kolejny odcinek, może trochę ocieplić ten wizerunek, albo chociażby te nudniejsze odcinki lepiej znieść. Ale jak szybko byście tej serii nie oglądali, to Goma pozostanie Gomą, a niewykorzystane sytuacje się nagle same nie sfinalizują. Teraz będziemy przechodzić do konkretów, więc jeśli nie chcecie słuchać o kluczowych momentach fabuły, to myślę, że możecie najpierw zostawić ocenę pod tym filmem, a potem dopiero wyłączyć odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, a tak jak mówię, teraz będziemy mówić o rzeczach, które troszeczkę bardziej opiszę, w sensie to nie jest tak, że teraz nagle totalnie zmienię narrację. Nadal te rzeczy, które powiedziałem przed chwilą, podtrzymuję, aczkolwiek chciałbym wymienić kilka. Nie wszystkie, bo to nie jest cel tego filmu, żeby wymieniać tutaj wszystko, co mi się podobało i co mi się nie podobało, ale zacznę od rzeczy, które mi się nie podobały. Przynajmniej tych takich głównych. Goma. To nie jest materiał na głównego antagonistę. To nie jest materiał nawet na antagonistę pomocniczego. Tak w zasadzie to nie jest na nikogo materiał. Ta postać ma koszmarny design. Nie wiadomo dlaczego jego strój przypomina strój wojowników Dumy z 11 Wszechświata. Potem jak się wzmocnił, to ludzie po prostu śmiali się z tego, jak bardzo on przypomina Jirena swoim ciałem. Całą serię tylko krzyczy, rozkazuje innym. Nie wykazał się w ani jeden sposób. Słuchaliśmy tylko o tym, jak jest silny, ale potem nie mogliśmy docenić tego, jak silne jest trzecie oko, bo nie wiedzieliśmy, jak bardzo Goma został wzmocniony, bo nie mieliśmy porównania. Goma nie zrobił absolutnie nic, żeby spróbować chociażby zaskarbić sobie czyjąkolwiek sympatię. Na nic się zdają próby ocieplania jego wizerunku jakimiś żartami, bo twórcy wciskając go w rolę ostatecznego przeciwnika, który w dodatku swoją moc zyskuje niezasłużenie, oni chcą zjeść ciastko i mieć ciastko. Tak się nie da. Tego gościa niestety trzeba nauczyć się ignorować, co momentami jest niestety niemożliwe. Kolejna rzecz, Degesu. Gdyby to on założył trzecie oko na koniec, ta seria zyskałaby wielkie jaja. Za odwagę, za wykolegowanie Gomy, za wprowadzenie nieoczywistego, mającego powiązania z naszymi bohaterami Villaina, który oprócz lepszego designu po prostu na każdym poziomie jest lepszą postacią niż Goma. Co z tego, że niektórzy by mówili, że to drugi Zamasu. Ta seria wprowadziła zespół Ginyu, SSJ-4, zmianę w dzieci, czerwonego porungę, a jedno dodatkowe podobieństwo zrobiłoby różnicę. I to takie w imię dobrej zmiany. Idziemy dalej. Piccolo i ogólne zatłoczenie serii. Po co tam było tyle osób? Po co tam był Piccolo? Po co tam była Bulma? Dlaczego nie mogli chociażby zabrać Kibito, który ma lepsze umiejętności, większe powiązania z tym miejscem? Jaki był cel Shina? Oprócz tego, że on poskładał kilku żandarmów, zdjął obroże Panzi. W ogóle wątek tych obroży zniknął wraz ze zniknięciem obroży Panzi. Kadan i reszta na początku serii mieli obroże, a potem nagle je stracili. Do czego ta historia była w takim razie potrzebna? Zresztą tak samo jak pochłanianie życia mieszkańców. Zrobili to, żeby pokazać, że mieszkańcy tego królestwa są uciśnieni, tylko że na końcu serii nie zobaczyliśmy, jak obroże znikają, a lata życia są przywracane. Tego sami się musieliśmy domyślić. A rzeczy, których w tej serii trzeba byłoby się samemu domyślać, jest tak dużo, że po prostu nie warto zaczynać, nie warto tego robić. Tak jak mówię, nie jest moim celem, żeby wymieniać wszystko, co mi się nie podobało i też nie chciałbym wymieniać wielu rzeczy, które mi się podobały, ale przynajmniej wymienię wam kilka. A zacznę od humoru, bo ten w Dragon Ball Daima jest, mam wrażenie, że na bardzo fajnym poziomie. Oczywiście każdy ma własny gust i trudno o taką serię, żeby każdy pojedynczy żart bawił tak samo. Były takie żarty, które raczej nie trafiły w moje gusta, ale ogólnie rzecz ujmując, humor stał na zadowalającym poziomie i momentami naprawdę było czuć, zwłaszcza na początku serii, że jest tutaj obecny duch Toriyamy. Nawet ten z pierwszego Dragon Balla. Postać Haibisa. Nie miała praktycznie żadnych nietrafionych scen. Dalej. Animacja i kreska. Modele postaci nie są moimi ulubionymi w historii Dragon Balla, zwłaszcza mowa tutaj o zmniejszonych bohaterach, bo modele postaci dorosłych wyglądały znacznie lepiej. To nawet nie jest kwestia tego, że wolałem, żeby byli dorośli. Po prostu ta kreska siadła mi bardziej. Ale uważam, że pan Nakatsuru zrobił o niebo lepszą robotę z modelami postaci niż pan Yamamuro robił przez ostatnie lata w Dragon Ballu Super i Heroes.
Natomiast nadal moim zdaniem nie mają one podjazdu do pięknych, plastycznych modeli pana Shintaniego z filmu Dragon Ball Super Broly, ale poziom jest naprawdę wysoki, uważam, że jest równy. No i też animacje postaci. Nie tylko walk, ale też zwykłych czynności. Są sceny, które moim zdaniem pod kątem choreografii czy płynności wynoszą Dragon Balla na inny poziom. Ale będąc kompletnie szczerym, zważając na to, że seria powstawała tyle lat, a mamy tylko 20 odcinków, nie zakładałem, że zobaczymy jakiekolwiek buble animacyjne, czy gorzej wyglądające sceny. A takie momenty były. Na szczęście dość rzadko. Kolejny plus to umiejscowienie fabuły, bo Królestwo Demonów to jest miejsce owiane tajemnicą. Tak naprawdę słyszeliśmy o nim od wielu lat, nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Okazało się, że jest tam podział na 3 światy, który działa na zasadzie, można powiedzieć, kuli z warstwami, niczym przekrój ziemi. 3 dominujące klimaty w każdym ze światów, piękne lokalizacje, fauna, flora, przewijające się bajkowe kolory i miejsca, które można byłoby śmiało ustawić sobie na tapetę w komputerze. Mimo wszystko zabrakło mi większego wpływu tych elementów na fabułę, bo Vegeta przez chwilę walczył w wodzie i na jego walkę wpływał Kraken, co sprawnie wykorzystało fakt, że znajdujemy się przy oceanie. Goku w ostatnim odcinku przebił się przez 3 światy swoim Kamehameha, tworząc przeciąg dla wszystkich mieszkańców, jakby wyrównując tamto ciśnienie, generalnie tamto ciężkie powietrze z 3. świata, co było miłym elementem wykorzystującym otoczenie. W 4. odcinku nasi lecieli na gałęzi specjalnej rośliny, ale mam wrażenie, że można byłoby ten świat wykorzystać bardziej, zwłaszcza, że to też jest stary dom Namechan i Glindów, a nawet nie polecieliśmy na planetę Glindów, bo uwaga, ponoć nic ciekawego tam nie ma. Ale za to cały odcinek na Megasów musieliśmy stracić, tylko po to, żeby na nowo napisać motyw planety Monmasu z Dragon Balla GT. Albo o Morzu Ciemności. Dowiedzieliśmy się tylko tyle, że trzeba na nie uważać, żeby tam nie wpaść, a co się stanie, jak tam się wpadnie? No w sumie nie wiadomo konkretnie, bo nikt przez całą serię tam nie wpadł. Takie rzeczy można byłoby wymieniać i wymieniać, ale tak jak powiedziałem, to nie jest cel tego filmu, żeby wymienić wam wszystkie zalety i wszystkie wady. Aczkolwiek jest jeszcze jedna rzecz, która pojawiła się w tej serii, której przemilczeć nie wypada, nie można. No nie da się. Super Saiyanin 4, którego nawet oficjalna nazwa nie różni się od oryginału z Dragon Balla GT. Design jest bliźniaczo podobny do pierwowzoru i tutaj niech każdy sam sobie oceni, co mu się podoba, co nie, ale to, co różni się od Super Saiyanina 4 z Dragon Balla GT, to pochodzenie, sposób osiągnięcia i budowa fabuły pod nadejście tej formy. W Dragon Ballu GT można było krytykować wyciąganie ogona z tyłka Goku, ale trudno kłócić się z tym, że było to swego rodzaju budowanie momentu, który miał dopiero nadejść. Następnie w walce z potężnym przeciwnikiem Goku, patrząc w światło, które odbijała Ziemia, zmienił się w Ozaru, potem Złote Ozaru, mieliśmy cały wątek z Pan, przywracaniem wspomnień i tak dalej. Te kroki następowały jeden po drugim, sprawnie tłumacząc skąd co się bierze, jednocześnie kreatywnie wykorzystując Ziemię jako dom Goku, który pozwala mu sięgnąć do rezerw swojego sajeńskiego potencjału. Tutaj w Daima nic nie zwiastowało nowej formy. Nic nie sugerowało, że będzie to forma z ogonem na kształt SSJ4. Mało tego, ona kompletnie nie pasuje do tej serii. Baby w Dragon Ballu GT nienawidził Saiyan, a został pokonany przez moc, która była jakimś takim apogeum saiyańskiej ścieżki rozwoju i jej pierwotnej siły. W Dragon Ball Daima mamy Królestwo Demonów, Gomę, magię, ani trochę to się nie wiąże z historią Saiyan, a tu nagle przychodzi Neva, daje Goku troszkę energii, my nie wiemy co to jest i nagle Goku odrasta ogon i staje się on SSJ4, a potem jeszcze mówi, że w sumie to ma tę formę, bo trenował po walce z Majin Buu. Czyli co? Po naturalnych następstwach SSJ, czyli SSJ2 i SSJ3, ciało Goku nagle stwierdziło, że następny krok to będzie czerwona forma z futrem i ogonem, którego w sumie Goku nie miał od lat? Pod kątem fabularnym Super Saiyanin Blue przy tym nowym SSJ4 to jest arcydzieło. Ale wizualnie ta forma mi się podoba. Wiadomo, jest dużo osób, które narzeka na brak futra na przedramionach. To też mi trochę średnio siedzi, ale trochę się już z tym obyłem. Reszta generalnie jest ok. Duże dłonie akurat mi się podobają, bo bardziej nawiązują do małpy. Wiadomo, że mógłby być jeszcze pas, który rozbiłby troszeczkę kolorystycznie bryłę, albo włosy nie musiałyby się zlewać z futrem, ale ogólnie jest ok. Zresztą, jeśli chcecie po prostu oglądać serię dla nowej formy i ładnych animacji, to macie ku temu świetną okazję. Po obejrzeniu tej serii na świeżo myślałem nad oceną 5,5 na 10. Zastanawiałem się nad 5 na 10 i myślałem, że to będzie zbyt surowa ocena. 6 na 10 wydawało mi się troszeczkę zawyżone, biorąc pod uwagę, jak bardzo momentami się zawodziłem, więc myślę, że przy tym 5,5 na 10 zostanę. Seria ma swoje plusy, naprawdę, ale boli mnie przy tym wszystkim to, że bardzo często widać taki główny cel twórców. Oczywiście, wiadomo, że oni to animują, żeby zarobić, ale
nie chciałbym, żeby Dragon Ball był tworzony z tym jako pierwszą przewodnią taką myślą, która pcha wszystkie nowe projekty do przodu, bo jeśli będziemy dostawać serie, które będą chciały zarobić, będą chciały wprowadzać jakieś nowe formy, ale będzie to wytłumaczone w sposób taki, że spodoba się to i nowym, i starym widzom, że będzie to sprawnie rozbudowywało historię w sposób, który będzie akceptowalny, a nie będzie sama sobie zaprzeczać i będzie próbowała po prostu spieniężyć markę najprostszymi środkami. No cóż, wrzucili nową formę, nie tylko dla Goku, ale również dla Vegety. Nie mówię o SSJ4, tylko o SSJ3, którego wcześniej Vegeta nie miał, albo po prostu nie pokazywał, więc dziwi mnie też trochę to, że nie wprowadzili fuzji, bo to sprzedałoby jeszcze więcej figurek i tak dalej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że 95% społeczeństwa raczej spodziewało się fuzji. Zobaczyliśmy robaczki fuzyjne w 4. odcinku i nawet Shin i Kibito ich nie użyli. Nie zostało to nawet wykorzystane do tego, żeby załatać potencjalną dziurę w fabule, że Shin i Kibito na końcu serii są rozcaleni, a potem w Battle of God są scaleni, nie wiadomo dlaczego. Ale tak jak mówię, to jest tylko jeden z kolejnych kamyczków do ogródka, o którym wydaje mi się, że powiedziałem większość rzeczy, które chciałem powiedzieć. Oczywiście można byłoby gadać, ale myślę, że resztę dopowiedzeń zostawię wam. Więc napiszcie mi w komentarzu jedną rzecz, która wam się w serii podobała i jedną rzecz, która wam się w serii nie podobała. Taką, którą lubiliście najbardziej i taką, której nie lubiliście najbardziej. Nawet jeśli tych złych było 90, a dobrych było 5, albo na odwrót, to możecie mi napisać po tej jednej. Jestem daleki od myślenia, żeby cieszyć się tym, co mamy, czymkolwiek i wiecie, po prostu łykać jak pelikan, aczkolwiek z perspektywy czasu myślę, że Dragon Ball Daima będzie postrzegana jako taka seria, po prostu jako dodatkowa historia, która ma za zadanie służyć nowym fanom i nie sądzę, żeby to wyznaczało trend na przyszłe lata Dragon Balla. Nawet jeśli miałaby powstać jakaś kolejna seria, nie sądzę, żeby to była znowu seria mająca zaskarbić sobie sympatię nowych fanów albo młodszych widzów. Może to jest trochę myślenie życzeniowe, ale Dragon Ball Daima stawiam, że będzie takim po prostu jednorazowym projektem, który jeśli będziemy oglądać z taką myślą, że jest to jednorazowy projekt, być może też historia poboczna, tego jeszcze nie wiemy, to będzie się to po prostu oglądać lepiej. I tego wam życzę, żeby wam się oglądało lepiej. A za oglądanie tego filmu dziękuję. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Czekam na wasze komentarze. Dziana!